Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Peru. Jesteśmy w Iquitos. Tu już wam mówię, czym jest Iquitos. Tak na szybko. Iquitos jest największym miastem na świecie, położonym w dżungli bez żadnej drogi dojazdu. Ani nie ma drogi, ani nie ma połączenia kolejowego. Jeżeli chcecie dojechać do Iquitos, to musicie albo przypłynąć, albo przylecieć samolotem. Same przeszkody, jak idziecie po tych chodnikach. Jak się zagadacie, to nie tylko na jakieś krawężniki można wejść, można też wpaść na kogoś. Ja dzisiaj w miasto wybieram się sam, mam kilka rzeczy do załatwienia. Będę patrzył tu cały czas, bo tutaj wiecie, widzieliście co się dzieje. Kilka rzeczy do załatwienia. Najważniejszą jest wyjazd z Iquitos i wyjazd właśnie będzie prawdopodobnie łódką. I teraz muszę znaleźć połączenie do następnego miasta, gdzie chcemy jechać. Ale najpierw idę na market i tam też mam kilka rzeczy do zrobienia, do zobaczenia, ale to już pokażę wam po kolei. A na sam koniec pojadę właśnie do portu i tam podpytam o wyjazdy z tego miasta, bo powiem wam, że to nie jest wcale takie łatwe. Nie ma czegoś takiego jak jakiś rozkład i wszyscy wiedzą, jak ten rozkład jest i do jakich miast pływają, powiedzmy sobie, jakieś łódki. Tego nie ma, po prostu trzeba iść do portu i się dopytywać. I na przykład łódka stoi, oni ją ładują i on mówi tak, o 19 wypływamy, bo dzisiaj będzie załadowana. I wtedy wiadomo, że macie jeszcze jakieś 4-5 godzin na to, żeby sobie po prostu przyjechać na tą łódkę. Zobaczcie, jak tutaj się pracuje. Bardzo popularne. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 osób do rozładunku. U nas to się podjeżdża jakiś paleciak i się rozładowuje, a chłopaki tutaj wszystko ręcznie. Chłopaki na ulicy, na chodniku przy drodze, tutaj jest droga, naprawiają skutery. I patrzcie, tutaj rozgrzewa jakieś metale, no i tutaj plastik sklejał coś tam jeden do drugiego, właśnie tymi gorącymi wyrównywał, a tutaj kolega składa drugi. Teraz zbiornik zamontował. Idę sobie chodnikiem i tak zwróciło coś moją uwagę i patrzcie, suszą tutaj na drzwiach, na tych kratach skórki od jakichś cytrusów. Tutaj kolejny mechanik, a nawet lakiernik widzę na chodniku, ale tym razem rowery, nie motocykle. Pan tutaj maluje sprayem coś. Dosłownie kawałek dalej też naprawiają inne rzeczy, co my tutaj mamy. A to po prostu się pewnie podjeżdża, czym się jeździ, no i pan jest w stanie to naprawić. Tutaj też rowery sprzedają. Tutaj widzę, że jest ulica, patrzcie. 1, 2, 3, 4, z tej strony tak samo. Zegarki ktoś naprawia tutaj, klucze dorabiają, także taka cała ulica tego. Ale zbliżam się właśnie już gdzieś do tego marketu dużego w mieście, więc te uliczki już właśnie tak wyglądają, że coś tutaj się dzieje. Wygląda na to, że powoli już dochodzę do tego marketu i on jest położony blisko rzeki, ale nie Amazonki. Widzę, że zaczynam zwiedzanie tego marketu od warzyw i też jest tutaj sklep. Patrzcie, jaki cynamon wielki. To pewnie też cynamon taki duży. No wszystkie przyprawy tutaj znajdziecie. Podejrzewam, że część nawet nie rośnie tutaj w Amazonii, w Peru, no bo tutaj macie jakieś, widać, egzotyczne przyprawy. Dla nas egzotyczne, dla nich może też nie, ale wydaje mi się, że to są jakieś przyprawy, które tutaj nie rosną. Oczywiście w tych krajach, no to też różnorodne kukurydze. Zobaczcie, tutaj ta jest inna, ta jest jeszcze inna. Też jest jakaś taka podłużna. O, zobaczcie, ta jest też ciemna. Pani pakował właśnie coś takiego, myślałem, że to jest ryż, a to nie jest ryż. Nie wiem, czy to nie jest jakieś zboże, czasami oni to używają do napoi. Patrzcie, tutaj jest bób suszony, wszystko suche. To mi wygląda na fasolę wysuszoną, pociętą na połówki. To też jakieś zboże nawet, nie wiem co to jest. No i to ziemniaki takie widziałem kiedyś w Peru, pewnie to są ziemniaki. Tego to się nie spodziewałem. Zobaczcie, ile oliwek można kupić, różne odmiany. Pani też tutaj pakuje czosnek na woreczki. To pewnie jest pieprz. Sporo suszonych rzeczy, które nawet nie wiem niektóre czym są. To mi się wydaje, że też jest fasola. Tutaj różne odmiany tej fasoli. Ta też wygląda na jakąś fasolę. Tutaj jest, to jest ta zwykła kukurydza na popcorn, z tego co kojarzę. Tutaj też jest jakaś fasola, to też fasola. To jest soczewica, tak mi się wydaje, i to też tylko inna odmiana. Teraz podpytałem pana w tym sklepie i pan mi powiedział, że wszystko co tutaj się znajduje to pochodzi z Peru, a patrzcie jeszcze na te worki. Cały worek liścia laurowego, a tutaj cały worek oregano. No wyobrażacie sobie zapach jaki jest tego oregano pewnie. I tutaj jeszcze różne odmiany suszonych papryczek. Słyszałem, że ten market jest podzielony na takie sekcje, właśnie warzywa, owoce, później jakieś zioła, też jakieś mięsa i tam już z tamtej strony widziałem też jakieś mięsa. No dobra, muszę którąś stronę wybrać, albo lewa, albo jeszcze prosto pójdę, albo skręcę tutaj. No dobra, idę najpierw prosto. Taką kukurydzę też kupicie zwykłą do gotowania, czy do czegoś innego do używania. Pani tutaj na bieżąco to obiera. Są mi jakieś ryby, ale tutaj jedno stanowisko z tymi rybami, więc podejrzewam, że tych ryb będzie więcej. Ale patrzcie,
Jakie wielkie sztuki, to z Amazonki. Jak już wiecie, woda w Amazonce jest teraz nisko z naszych ostatnich filmów. No i jak się woda w Amazonce podnosi, to te wszystkie dorzecza tak samo. I zobaczcie, te domy tutaj, obok tego marketu, zbudowane są wszystkie na palach, bo tam częściowo zalewa to wszystko, te tereny. Tuk-tuk, a na tuk-tuku, kurczę, przejadą, zaraz wam pojadę, może zdążę z boku, a lody robi gościu, patrzcie, cały czas maszyna chodzi. Kolega tutaj sprzedaje kiełbasy, ale te kiełbasy są akurat z Brazylii. No widzicie, tak też myślałem i tak też jest napisane, Brazil. Jestem na stanowisku mięsnym i patrzcie na to, co wam to przypomina? Ta skóra, te pazury, jak myślicie, co to jest? Przy tamtych krokodylach to te kurczaki to nic. Po jednej stronie, po drugiej stronie widzę jest też mięsny, tylko że tutaj jest już z wołowiną. Jest mięso mielone, jest już też poporcjowane. Panowie tam z tyłu to szykują, zaraz zobaczę, przejdę. Muszę się schylać, bo to wszystko nie na moje wielkości. Proszę bardzo, na porcję. Jak Amazonka, to wiadomo, że spora ilość ryb, a te już przygotowane takie na patelnię. Zobaczcie, jak pani tutaj na świeżo mieli przyprawy, ma taką specjalną maszynkę do tego. I różne przyprawy mieli. Tam coś mieli sobie, tutaj też pieprz na świeżo mieli. Wszystkie, które są do zmielenia, pani to robi. Jak wiecie, jesteśmy w dżungli Amazonii i jak wiecie też, że w Amazonii jest mnóstwo zwierząt. Są zwierzęta pod ochroną, ale też słyszałem, że tutaj na tym markecie właśnie można kupić zwierzęta, które są nielegalne do łapania i do sprzedawania. No i gdzieś tam po cichu, jak ktoś wie, gdzie można je kupić, no to można je spotkać. I to nie tylko takie te pozabijane, sprzedają też takie żywe. Zresztą przemyt egzotycznych zwierząt to nie dotyczy tylko Amazonii. Nawet w Polsce taki preceder można spotkać. To jest pyszne, ostatnio to jadłem nawet 2 razy. Wędzona wieprzowina. I tutaj macie wszystko, co chcecie z tej wieprzowiny wędzone. No i kiełbasy też są. I to jest bardzo popularne w Peru. Są uliczni sprzedawcy, tak jak tutaj w tym przypadku. I zazwyczaj jest jakiś budynek. No i właśnie jestem przed takim budynkiem, gdzie można kupić już z takich stanowisk. Powiedzmy, bardziej higienicznie to wygląda, a sprzedają też tutaj jakieś mięso, też pewnie gdzieś tam dalej będzie jakieś jedzenie. Tutaj przed nami policjanci, zobaczcie, no to wygląda tutaj trochę lepiej. Pewnie też mają jakiś dostęp do bieżącej wody. Przyszedłem trochę wyżej i tutaj widzę też jakieś mięsne sklepy. Tutaj nawet jest prąd, także jest trochę inaczej. Też są jakieś lodówki, więc jak ktoś ma jakieś mięso, to może to trzymać w lodówkach, ale podejrzewam też, że cena tutaj jest wyższa, no bo takie stanowisko trzeba pewnie wynająć i zapłacić. Tutaj widzicie kolejna lodówka. Na tym markecie też takie małe krokodyle można zobaczyć, ale ten już jest nieżywy. Zapytałem panią, ile ten krokodyl, czy on jest do jedzenia? Pani mówi, że tak, że jest do jedzenia i można go kupić bardzo tanio, bo chce pani za niego 10 soli, czyli 10 zł. Tutaj można kupić wołowinę, która wygląda pięknie, jest mielona, są steki, są całe kawałki, jakieś szynki, nawet jakieś kopyto, kości, ale też tutaj obok można kupić podroby. Są i flaczki, to nawet nie wiem co to jest, bo to wygląda już troszeczkę inaczej. Tutaj też kolega ma, o proszę, języki można kupić, flaczki. To, co to może być? Jakaś wątroba albo nie wiem, coś innego. Wątroba pewnie inaczej wygląda. Flaczki, flaczki, flaczki. Tutaj też macie świnię, raczej tą krowę i nawet oko widać. Na dole sprzedają te wszystkie produkty, które wam pokazywałem i tak jak mówiłem, tu jest napisane Patio de Comidas. Pewnie będzie tutaj, tylko na razie jeszcze nie ma, bo wygląda mi to na jakiś świeży budynek. Choć tam widzę coś pootwierane, więc zaraz się przejdę, a moim zdaniem gdzieś tutaj dookoła tego powinno być tego więcej, ale przejdę się jeszcze w tą stronę, bo tutaj to wygląda jakby było nowe. Te ściany, ten sufit tutaj, ta blacha. Jak są ryby, to też znajdziemy ryby od razu grillowane. Można sobie tutaj zjeść. O, to też jest ciekawe, larwy, dość spore. Wiecie, co z nich wypływa? O, te kulki są też dobre, bo to jest gnieciony plantan, banan ze skwarkami ze świni.
Tutaj dalej tak samo widzę i patrzcie, te larwy popularne muszą tutaj być. Podpytałem, no nie takie tanie, za 3-5 takich larw trzeba zapłacić 10 soli, czyli 10 zł. Trafiłem na uliczki z ciuchami, ale to mnie bardzo nie interesuje. Dobra, zobaczcie jeszcze tutaj co jest. Widzę, kolega jakieś jedzenie tu nosi, ale pewnie nosi i sprzedaje pewnie z innego miejsca, bo tutaj widzę, że wszędzie ciuchy. A tutaj zobaczcie, jaki aloes, dość spory, wygląda na bardzo świeży, ale w środku czuć, że ma ten żel. Tą uliczkę bym prawie że przeoczył, tam łaziłem po sklepach, a tutaj jest uliczka z ziołami, z przyprawami, takimi z Amazonii. Też mają właśnie różne rzeczy porobione. Ja tutaj nawet nic nie kupię z tego, bo ja nie wiem, do czego to jest, a to są pewnie jakieś wywary. Jak ktoś się zna, no to wiadomo, że takie rzeczy sobie kupi, bo to są tutaj pewnie popularne rzeczy. No widzicie, no skąd ja mam wiedzieć, co to jest i na co to jest i na co to pomaga. A to pewnie jakieś tam witaminy, pewnie coś tam, że coś lepiej dryga, bo oni tutaj takie rzeczy to bardzo popularne są. Tutaj też, patrzcie. Też w butelkach coś porobione, to wygląda jakby pani na kieliszki nawet lała. Tutaj zobaczcie, jak ktoś sobie upolował jakiegoś kotka, nawet łapkę tutaj jego dał. Tu jest krokodyl, tutaj jest skóra węża, ten widać był jakiś konkretny, a ten tutaj jest mały. Tutaj sprzedają jakieś kawałki drewna, te drewno, każde z nich pachnie inaczej. Te w ogóle nie pachnie, ale oni mówią, że tam do czegoś to się używa, do palenia, tak jak u nas się jakieś kadzidełka kupuje, no to oni coś takiego mają. Jak myślicie, co tutaj się na ulicy suszy? No 3, 2, 1, tu jeszcze chłopaki jakiś stół niosą. Dobrze zgadliście, tytoń, a tutaj wyroby tytoniowe robią właśnie z tego tytoniu. Można sobie kupić całe coś takiego, cały woreczek. Można sobie kupić takie, jak to palić, przecież to jak cygara. No zobaczcie, nie wiem jak to palić, ale no pewnie palą takie cygara. Są też mniejsze papierosy. No i panie tutaj wszystko na bieżąco robią, patrzcie. Ale numer. Tutaj już są w liść zawinięte, tabaka w liść zawinięte, wy wiecie o co chodzi, cięte i w liść zawinięte. No i patrzcie, tutaj pani też na bieżąco robi, jak cygara na kubie. Tutaj macie, jak dokładnie pani to skręca. Teraz już tylko ubija, dotnie końcówki, i cygaro gotowe. Przeszedłem się kawałek dalej i tutaj tak samo, patrzcie. Pełno tytoniu, wszędzie kręcą. Nie tylko kręcone można kupić, można też kupić takie. No kurde, u nas takie czasy też kiedyś były. No nie ma, teraz trzeba kupować w sklepie. Są jakieś, pewnie to też jakieś podróbki, tak obstawiam, robione gdzieś w jakichś fabrykach. Ale znaczki też mają takie same, że widzicie, lepiej żeby nie palić. To jest też ciekawe i bardzo popularne, w dużo miejscach można coś takiego spotkać. Pani tutaj ubija. Kiedyś się ubijało u nas jajka z cukrem i zapomniałem jak to się nazywa, przypomnijcie mi. Ale co ciekawe, że tutaj to wszędzie robią z piwem, więc pani tutaj dolewa piwa do tego cukru i jajek, no i wychodzi taka pianka, ponoć bardzo dobre. Niedobrze zaczyna się dziać, bo deszcz zaczyna kropić, więc tutaj no oni pewnie się nie zwiną, a ja muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby się tutaj schować przed tym deszczem. Może jakiś bar będzie otwarty dziś po drodze na szybkości, bo coraz mocniej zaczyna padać. I tu mi się podoba, bo ja jeszcze nic nie jadłem, a tu widzę, że sporo miejsc do zjedzenia coś. A to mi wygląda na lomo soltado. Patrzcie, jaka piękna porcja. Deszcz pada, więc trzeba to przesiedzieć. Biorę sobie lomo soltado za 7 zł, czyli 7 zł taka porcja. Patrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Pani jeszcze mnie tutaj podrywa cały czas, mówi zrób mi zdjęcie, kup ryby, zaczepia mnie. No ma takie małe rybki, po prostu wrzucacie na patelnię kilka, jakiś sos robicie do tego i pewnie fajne rybki wychodzą. One już są tak ponacinane, żeby się szybko smażyły. Zobaczcie na tą sztukę, patrzcie. Przy ogonie moja ręka, 2, 3 razy jak moja dłoń albo i lepiej. Wy jeszcze pewnie tego nie słyszycie, a ja słyszę kurczaki, ale nie te, takie malutkie. Te już są dorosłe i nadają się do jedzenia. Słyszę gdzieś piszczą, więc pewnie gdzieś tutaj są. Tu nie przejdę, bo już widzę te kurczaki z tamtej strony. Tam są te kurczaki, a jak ja tu przejdę, no tu się może przycisnę. Nie, tutaj też jest jakiś biznes, więc idę dookoła tych kurczaków. Zobaczę, bo jeszcze żywych owoców chciałem powiedzieć. Żywych zwierząt tutaj nie widziałem na tym markecie. A te kurczaki, no nic nadzwyczajnego. Aczkolwiek może będzie coś jeszcze oprócz tych kurczaków. Kurczaki już też widzę, że są kaczki. Zobaczcie na te dzioby, to oznacza, że są kaczki, są też kurczaki. Mniejsze, te są małe, te są inne, ale patrzcie na te kaczuszki, jakie malutkie. One mają pewnie kilka dni. Podpytałem tutaj pana właściciela. Tam panie tak samo. Panie pozdrawiają, panie otwarte są. Gracias, gracias, señorita.
6 soli, 6 zł kosztuje taki mały kurczak, nie wiem ile w Polsce, one mają 8 dni, tak samo jak te kaczki, a kaczka kosztuje 10 zł, czyli 10 soli. Porozmawiałem sobie chwilę z paniami, pani mówi dawaj tutaj swój YouTube, jak się nazywa, także zaraz pani będzie moim subskrybentem. Ten market jest po prostu świetny, były działy z warzywami, z przyprawami, z kurczakami, ze zwierzętami, a tutaj patrzcie na to, kościół jakiś, ale nie o kościele chciałem wam powiedzieć. Tu jest ulica z salonami piękności. Zobaczcie, jakie są piękne salony piękności. Wszystko przygotowane, można sobie pazurki zrobić. I to nie jedna pani, to jest w ogóle cała ulica. I tutaj nikt nie przychodzi z jakimiś warzywami, tylko to jest wszystko tak podzielone, żeby było właśnie tak, że w jednym miejscu są wszyscy właśnie od salonów piękności, od pazurków, od paznokci, od jakichś tam brwi. I zobaczcie, klientów nie brakuje. Pewnie ceny są niższe niż w jakichś tam salonach piękności. I patrzcie tutaj, kolejne. Tutaj jakie hity lecą, patrzcie, na telewizorze jeszcze wyświetlane. No i płyty można sobie kupić. Trochę się zasiedziałem na tym markecie i widzę, że powoli te stanowiska pustoszeją. Albo ludzie pracują już do tej godziny, albo już większość rzeczy posprzedawali. Te ciężarówki też są ciekawe. Jakoś nie jestem jeszcze bardzo przyzwyczajony do tych ciężarówek, no właśnie takich amerykańskich, aczkolwiek ta jest Volvo, tylko ta jest znowu z przodu, widzicie, w takim stylu amerykańskim bardziej. No i tutaj paka też zazwyczaj to drewno drewniane, czyli jak w Kolumbii było, właśnie jak na tych terenach peruwiańskich, tutaj jakaś mniejsza. Zaraz zobaczymy co z tyłu. No z tyłu jednak nic, zamknięte. I oczywiście jak Peru to ziemniaki. Tutaj jakoś nie widzę dużo odmian, bo nie wiem czy wiecie, że w Peru jest ponad 3000 odmian ziemniaków, które są uprawiane. Są jakieś inne, te trochę wyglądają jak te nasze słodkie, aczkolwiek już są inne, bo bardziej przypominają trochę gruszkę albo jakieś dynie niż ziemniaki. Ziemniaki ziemniakami, ale te kraje też słyną z kukurydzy. I zaraz wam pokażę odmianę kukurydzy. Tutaj macie, patrzcie. Czarna. Z tej kukurydzy też robią chiche morado. O, morado chiche robią. Taki napój z takiej kukurydzy właśnie. Teraz poważny zakup w Peru. Ta z Kolumbii nam się spaliła, więc musimy na kolejną łajbę kupić nową taką maszynkę, czyli kuchenkę. Nie wiem dlaczego u mnie się mówiło maszynkę na coś takiego. 35 soli kosztuje, czyli 35 zł taka pojedyncza. W tym miejscu jeszcze można za 5 zł zjeść taki talerzyk. Talerzyk wołowiny i tutaj jest jeszcze do tego juka, a pani grilluje właśnie w takim miejscu. Desery w Peru, szczególnie takie na ulicy, też są bardzo popularne i można je kupić w dużo miejscach, ale tam widziałem jeszcze coś pan robi, jakąś maszynę. Co my tutaj mamy? Churros. Churros, patrzcie, churros to większość ludzi zna, churros, aczkolwiek te są inne, to są jak małe pączki, a zazwyczaj churros to są takie podłużne, jak paluszki. Zobaczcie, tutaj na skrzyżowaniu są policjanci, zaraz wam coś opowiem. I teraz w stronę, w którą idę, po prostu 2 ulice dalej, czyli powiedzmy 2 bloki, czyli 2 ulice, to znaczy, że tutaj jest jedna ulica, druga, która przecina tą ulicę i dalej już jest park. I w tym parku to jest takie rodzinne miejsce i gdzie nie idę tutaj dookoła tego parku, to na tych skrzyżowaniach tutaj dookoła stoją policjanci i wywnioskowałem sobie sam tak, że policjanci po prostu tam stoją, wszyscy są w kontakcie, no jak coś w tym rodzinnym miejscu się dzieje, albo ktoś kogoś okradnie, albo coś takiego, no to którąś z tych dróg musi uciec. No i wiadomo, że władzy zależy na tym, żeby takie miejsca bardzo popularne i takie rodzinne były bezpieczne, no bo gdzie pójść z dziećmi, jak nie do takiego parku. No i wtedy jak coś się dzieje, no to ci dostają tutaj cynk, i pewnie łatwiej złapać takiego delikwenta. Jestem już pod restauracją, w której jest Marika i Marika już zajada coś tam z tego co wiem. Zaraz zobaczymy. Mari wraca na kanał. A gdzie jest Mari? Nie widzę Mariki? Chyba, że gdzieś tam dalej się schowała. Jest Marika. Mari postanowiła dzisiaj usiąść z tyłu, bo tak to siedzieliśmy zawsze z przodu. Buenas tardes. Dziewczyny tutaj pracują, mają swój obiad. Szefowa wraca dzisiaj na kanał, ale szefowa nie ma mikrofonu, więc nie będzie jej słychać. Lomo? O, proszę, z kurczakiem. Zamówiłam sobie saltato pollo, czyli z kurczakiem. To taka mieszanka, już pewnie u nas nieraz widzieliście. Dużo frytek, kurczak, pomidor i cebula, a zupa jest z... no ja sama nie wiem czego, bo ja w niej dzisiaj nic nie wyczułam, to pierwszy raz jadłam taką zupę na tą całą naszą podróż teraz. Mari wpadła dzisiaj na pomysł, żeby zrobić coś bardziej szalonego. Zobaczymy, czy tym się podzieli, czy dojdzie do skutku zrobienie tego czegoś szalonego. A ja teraz, jak wam mówiłem na początku, że idę do portu, dowiedzieć się, jak te łódki wypływają stąd do następnego kraju. No i mam jakąś ponad godzinę. Najpierw myślałem sobie, że wezmę sobie tuk-tuka, pojadę tuk-tukiem, będzie szybciej, przyjemniej. I tak by było, aczkolwiek ja lubię iść i zwiedzać to, co się dzieje po drodze, bo
przemieszczenie się z punktu A do punktu B odbiera wam to, co się wydarzy na tej drodze. Zobaczycie coś, ale to jest tylko tak, o wow, fajnie, coś było. Ale jak będziecie szli i przeżyjecie, a ja jeszcze jestem bardzo kontaktowy z miejscowymi, więc zawsze ktoś mnie zaczepi, ja kogoś zaczepię i czasami wychodzą z tego fajne kwiatki. A tutaj co się dzieje? Sporo młodych ludzi. A, tu są chyba jakieś wykłady, tam widzę. To może być tutaj jakaś szkoła. No bo sporo młodych ludzi czeka, jakby jakieś wyniki do odebrania czy coś. Panie tutaj pozdrawiają młodzi ludzie. Takie znaki spotkacie w Iquitos. Uważajcie na komary. Powiem wam szczerze, że jestem już tutaj kilka dni i może ze 2 komary widziałem w pokoju, a tak to w ogóle tych komarów tutaj nie widać. Ani wieczorami, ani rano, ani po południu. Nie mówię, że ich nie ma i że w dżungli też ich nie będzie, aczkolwiek z mojego doświadczenia ani na barce przez tyle dni, ani właśnie tutaj w tym mieście, no nie ma tych komarów na tyle, że można by było ich się obawiać i myśleć, że coś się stanie takiego większego. Choć z drugiej strony, jak jakiś komar jest zakażony, to wystarczy tylko jeden, żeby przenieść wam jakąś chorobę taką groźniejszą. Wieczorami tutaj się odpala grille. Obiad obiadem, ale na kolację to już tutaj wypada zjeść coś z grilla. Widzę, są jakieś kurczaki, szaszłyki, też jest jakiś sos do smarowania. Tam widzę też się jakieś grille palą. Tutaj pozdrawiają z restauracji ludzie i patrzcie, od razu po drugiej stronie ulicy tak samo, dopiero zaczynają tutaj grillować. Jeszcze nic nie ma na grillu, porozpalane. Tak właśnie pakują drewno. To też jest ciekawe, żeby weszło więcej węgla, no to wkładają takie cienkie, no nawet nie wiem co to może z bambusa coś jest, takie cienkie listewki. No i patrzcie, zaraz coś tu wyląduje. Zresztą już tutaj widać, przygotowane są skrzydełka z kurczaka. A, zresztą też jest więcej rzeczy. Ta uliczka jest ciekawa i ją pamiętam z mojego ostatniego pobytu w Iquitos. 1,5 roku temu, ona się tam ciągnie, później trochę w lewo, można iść głębiej, a na razie nie mam czasu jej odwiedzić, ale jak będzie tutaj wszystko tak wyglądać, jak wygląda, zresztą zobaczcie, tutaj są te worki, które można kupić węgiel drzewny, nie tylko te duże, są też te małe, mniejsze, są nawet takie reklamówki po prostu na jeden raz, ale na razie nie mam czasu iść głębiej w tą ulicę, idę na razie tutaj, o, lokalni żyją sobie, idę na razie tam, gdzie mam iść, do tego portu. Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, tutaj po tych ulicach, jak się kręcę, kurna mać, ja pierdykam, obu mi guma poszła. Klap. No nic, chwilę na boso jak cejrowski. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja tak. Tutaj dużo młodych ludzi jest od razu rodzicami, więc podejrzewam, że jeżeli chodzi o uprawianie seksu w młodym wieku, no to tutaj to jest bardzo normalne i też popularne. Skoro jest dużo młodych kobiet matkami, bo zazwyczaj matki widać z dziećmi, a te kobiety wyglądają na 14-15 lat, więc podejrzewam, że próg uprawiania seksu jest jeszcze niższy. W tym sklepie, który teraz widzicie, robiliśmy 1,5 roku temu zakupy, jak płynęliśmy w drugą stronę, bo płynęliśmy kiedyś z Iquitos w stronę Brazylii, w stronę Oceanu Atlantyckiego. Płynęliśmy przez 2 tygodnie wtedy. A co tam tylu kierowców stoi po tamtej stronie? Zaraz idę zobaczyć. Coś rozdają? Że oni tak sobie tutaj poparkowali. Spokojnie tutaj, kolego. No nic nie widzę, żeby coś tu się działo ekstra. Może taki parking mają swój? A, tu jest jakieś wejście, więc tu może jest jakiś market. Zaraz zobaczę, co tu się dzieje. O proszę, zejście do rzeki. Tak mi się wydaje. Dobra, idę zobaczyć. Policjant stał na wejściu, policjant stoi tutaj, więc podejrzewam, o proszę, młoda Peruwianka, podejrzewam, że coś tutaj się dzieje, albo jakiś transport się odbywa, że ludzie tutaj korzystają z tego, no bo tak to policji by nie było, mieliby to gdzieś. O kurde, ale tu jest klimat, patrzcie na to. Stare barki, stare statki, widzicie to? Poprzypływane, niektóre dawno poparkowały, rdzewieją. Tutaj tak samo. Widzę jakieś tam, o, tam są takie łódki właśnie publiczne do transportu tutaj na Amazonce. Superancko, bo można się tutaj przejść wzdłuż, nazwijmy to portu tego całego, to jest po prostu nabrzeże. Ale to jeszcze nie jest Amazonka, to jest dopływ Amazonki. Patrzcie, jak to wszystko chodzi. Fale, jakiś stateczek przepłynął. No tutaj jest tyle miejsc i tyle miejscowości i tyle jakichś tam odnóg tej Amazonki, od Amazonki następne. Tam zresztą coś się spawa. Nie wiem, czy oni to naprawiają tam coś, czy rozbierają akurat na tych barkach, ale tu jest klimat. Matko Boska, dobra, idę dalej, bo mnie to bardzo zainteresowało. A tutaj oczywiście domy mieszkalne, ludzie tutaj mieszkają. Tak samo jak tutaj, tam widziałem, coś się dzieje w domu. Normalne życie się toczy. Tutaj te stateczki, co wam pokazałem wcześniej, to one ewidentnie widać, że zabierają pasażerów i płyną do jakiejś miejscowości. Naprawdę tutaj trzeba wiedzieć, gdzie co i jak. Dłużej jak ktoś tutaj pomieszka, no to zorientuje się i to bardzo, jak to tutaj wygląda. O, acá? No, a Puerto no, señorita. Masusa. Ecuador, frontera. Aquí? Ecuador?
Pani coś się pomyliło, bo mówi, tak, tutaj do Leticji dopłyniesz. No właśnie te szybkie pływają też do Leticji, ale my z Leticji tutaj przypłynęliśmy, więc nas ta trasa nie interesuje. Spójrzcie, jak te wszystkie chaty tutaj zbudowane. No i powiem wam, no tutaj tak często prądu nie ma, więc ja się im nie dziwię. O kurczę, tam dalej nie pójdę. Nie dziwię im się, że tutaj jest taka dzietność. W sensie, wiecie o co mi chodzi. Dobra, muszę się chyba wrócić, bo tam nie było wyjścia. Spójrzcie też na te schody, wjaka prowizorka. No, uwierzcie mi, ta rzeka jest teraz nisko, ale ona się podniesie dużo, nawet o 5-6 metrów w niektórych miejscach. Ale patrzcie, no i widać, schody prowizorka, no bo nie ma tutaj co robić na dłuższy czas, bo to wszystko później się porozwala. Ale tu jest klimat, już wam to mówiłem, ale uwielbiam takie miejsca. Pani jeszcze mi powiedziała, mówi, dużo gringo w Masusa, w tym do tego portu co idę, mówi, tak mi pani pokazała, w sensie, że pewnie napady są na turystów, bo tam sporo turystów przychodzi, bo właśnie jak turyści chcą płynąć gdzieś tam wzdłuż rzeki, no to właśnie z tamtego portu. Byłem już w tym porcie kiedyś 2 razy i nie odczułem, że jest niebezpiecznie, ale fakt, wjeżdżałem gdzieś tam tuk-tukiem, załatwiałem tylko sprawy, albo po prostu był wjazd tuk-tukiem blisko barki, było wejście na barkę i tyle, więc jakby pojęcia o tym nie mam, o kręceniu się tam dłuższy czas, więc no zobaczymy, może tam pani powiedziała takie rzeczy, żeby mnie trochę przestraszyć, a może rzeczywiście coś się tak dzieje. Dużo nas ostrzegali i w Kolumbii, i w Peru, żeby uważać, aczkolwiek nigdy nic się nie wydarzyło. Już się zaczynają plakaty Santa Rosa, ale my z Santa Rosy to przypłynęliśmy, a my musimy teraz płynąć w zupełnie innym kierunku. I tu mi pokazuje, że mam iść skręcić teraz w prawo. Tutaj już widzicie inne tereny, inne Iquitos, a ja muszę iść tam dalej. Ale dobra, tu się przejdę w sumie, bo i tak muszę skręcić w tamtą stronę, więc przejdę się tam, bo tam jest zwykła droga, a tutaj widzę, że się trochę więcej dzieje. Psy mnie zaatakowały, aż klapki pogubiłem. Podpytałem tutaj tam dalej panią, te barki, które tam odpływają, czy z tego portu. Pani mówi, tak, ale mówi pani, schowaj telefon, bo pani mówi, jeszcze tak pokazuje. Hello. Zdecydowanie tutaj inne życie, patrzcie. Jakieś tutaj ognisko sobie palą, spalają różne rzeczy. No tutaj tak jakby po prostu ludzie żyli w innym świecie, w ogóle w innym kraju. Spójrzcie na te domy, jak wyglądają z jednej i z drugiej strony. Wszystko jest z desek pozbijane, jakieś płyty na dachu, blacha. Po prostu widać, że to jest jakby nic nie planowane. Tutaj ktoś chciał sobie tutaj postawić dom, to postawił po prostu. Widać, że jest biednie, ale też jest miejsce na to, żeby tu było jakieś boisko. Patrzcie, kawałek kwadratu wytyczone. Tam ludzie sobie dalej mieszkają. Wyszedłem na jakąś główną drogę i mi teraz mapa pokazuje, że mam jakieś pół kilometra, żeby dojść do tego portu. Ale powiem wam szczerze, że wieczorami w tamtym miejscu to raczej bym się nie kręcił. W sensie nie kręciłbym się, jakbym nie robił tego, co robię. Czyli właśnie tego, nagrywanie z telefonem, tu mikrofon. Bo ludzi też to drażni. Ktoś jak jest jakiś tam ma zacięcia z prawem, no to wiecie, nie chce być nagrywany, nie chce w ogóle, żeby pokazywać jego miejsce. No i ja też jestem trochę wystawiony na to, jak robię coś takiego. Ale jakbym miał chodzić sobie tak po prostu na luzie, no to myślę, że nie miałbym większego problemu, żeby tam być. I jestem po dłuższej drodze, tutaj oczywiście też wszystko sprzedają cały czas. Po dłuższej drodze, ponad godzinę, wchodzę do portu. Idę szukać łódki, wiadomo, nie na dzisiaj, po prostu chcę jakieś informacje uzyskać, kiedy one odpływają. A tych łódek tutaj podejrzewam sporo stoi, choć myślałem, że będzie ich więcej. Ciekawe, czy tu jest w ogóle jakieś miejsce, żeby gdziekolwiek się cokolwiek dowiedzieć się, coś takiego, że mają może jakiś rozkład, ale no ja tu byłem kiedyś, to było tak samo, oni tu nie wiedzieli, jeden wysyłał do drugiego, później wysyłali gdzieś tam dalej, do innego portu, także no podejrzewam, że nie będzie łatwo. I moje zadanie jest teraz takie, żeby po tych barkach połazić i popytać ludzi, którzy w ogóle mają pojęcie o tym. Pytam, ale na razie ciężko, tutaj widzę, tak mi się wydaje, że pan mnie wołał, idę podpytać go. Dobra, muszę to jakoś skoczyć na tą barkę. To może być ciekawe, jak ona tutaj zjeżdża, aczkolwiek myślę, że sobie poradzi bardzo dobrze. Już jest coraz niżej. O, tam jedna strona już nawet dotyka. O, no jak już dotknął tutaj brzegu, no to już mu to pójdzie. Teraz się po prostu przesunie i tyle. Tak myślałem, że to nie będzie łatwe znaleźć te wszystkie informacje na temat wypłynięcia tych łódek. Tutaj większość tych łódek, które stoją teraz przede mną, zresztą wchodzę tutaj teraz na jedną, no to one płyną właśnie w tamtą stronę, z której my przypłynęliśmy, bo to jest najpopularniejsza trasa i też tam zresztą są 3 granice, czyli Peru, Kolumbia i Brazylia, więc jest co tam wozić. Znowu w tą stronę Ekwadoru, no to tak mniej tego pływa. No i sprzeczne informacje. Jeden mówi w tamtym porcie, drugi mówi w tamtym porcie, bo tu tych portów jest trochę. Teraz zapytałem tych panów takich, którzy noszą tutaj ten towar cały, więc oni tutaj ten czas spędzają cały czas i widzą, które łódki gdzieś tutaj pływają, więc powiedzieli mi, żebym jutro przyszedł po prostu z rana i zobaczył, jakie łódki przypłyną i wtedy dowiem się, o której one wypływają. Oni mówią, że gdzieś około 3-4 te łódki wypływają, więc jak przyjdę rano, więc podejrzewam, że one
Po prostu przypływają rano, później są ładowane, no i właśnie tak po południu wypływają, więc to chyba będzie najlepsze, co ja mogę zrobić, a teraz powoli spadam już do siebie. Na tą barkę nawet takim tuk-tukiem wjechał, żeby ją rozładować. Teraz jeszcze dostałem takie info, że Perla Negra, że tak się nazywa barka i że ona odpływa jutro i że tutaj stoi. Więc idę poszukać o takiej nazwie barki. Ej, no nie ściemniał. Jest, Perla Negra. Widzę. Dobra, idę zapytać tutaj na tą barkę, bo widzę, tam są ludzie. Już jak wchodziłem, wiedziałem, że coś tutaj nie gra, bo widziałem nazwę Caballo Cocha. Caballo Cocha jest obok miejscowości, tam gdzie my startowaliśmy. No powiedzmy jakieś 3-4 godziny. Poszedłem zapytać, no to mi kolega dał tutaj inne informacje, że z innego portu właśnie wypływa dopiero za 3 dni, bo to nie jest popularna trasa, więc będziemy musieli tutaj jeszcze poczekać 3 dni, jeżeli to prawda. A jutro po prostu rano będę musiał po prostu tam popłynąć, pojechać do tego portu i po prostu zebrać te wszystkie informacje. Wychodzę z tego portu, nic tu po mnie. Dzisiaj ten port też powoli będzie pustoszał, bo te niektóre łódki będą właśnie wypływać około godziny 19 z groszami, a jest za chyba pół do jest 19, więc ja wychodzę, idę do głównej drogi i myślałem, że wezmę sobie właśnie autobus jakiś lokalny. Dyskotek to akurat tutaj sporo, barów z karaoke, z tamtej strony, z drugiej strony tutaj znowu coś. No, powiem wam szczerze, no dziś ci marynarze muszą pieniądze wydawać, schodzą z takiej łajby po kilku, powiedzmy, tygodniach, bo nieraz tak pływają, że kilka tras, no i później muszą gdzieś te pieniądze wydać. A jak najlepiej się wydaje właśnie w takich klubach, pewnie dziewczyny też są. Tutaj kolejny klub, imprezka niezła. Jak perłu, to wiadomo, że ziemniaki i frytki w tym przypadku. Biorę sobie taką porcję, patrzcie, worek, 5 soli. Za 5 zł worek frytek. Stoi autobus, o nie, jakieś zielone jest dla tych. Dobra, idę zapytać, czy jedzie właśnie w stronę centrum, to wbiję się do takiego autobusu. Podpytałem kierowcę, czy jedzie do centrum, jedzie, więc dobra, siadam tutaj i jadę kilka minut do centrum. Mam 4 km ponad, żeby dojechać do centrum. Dzisiaj postanowiłam zrobić sobie tatuaż. Tutaj siedzieliśmy z panem teraz z 1,5 godziny, ustalaliśmy co chce. No były różne, tutaj powiem wam, pomysły i póki co zostaje coś takiego. Zobaczymy, jak wyjdzie w realu. Pan już teraz wziął projekt i będzie go, z tego co zrozumiałam, kalkował, jak to się nazywa, rysował go jeszcze, tam dopieszczał, tak żebyśmy mogli już zrobić to na mojej ręce. Pan już teraz przekalkował w 3 różnych wymiarach. No i pyta, który mi się najbardziej podoba. Ja chciałam jak najbardziej minimalistyczne, więc ten najbardziej z lewej, aczkolwiek ten napis tutaj jest prawie nieczytelny, a od niego też mi się rozchodzi. No dobra, to będzie tak to mniej więcej wyglądało. No, podoba mi się, podoba. Okazuje się, że będę robiła tatuaż u samego właściciela, mistrza. Dostał jakieś nagrody, już go wyczytałam, wygooglowałam, bo wiecie, ważne jest, żeby być w dobrych rękach. Teraz właśnie przygotowuję już tak wszystko, ma folię, więc domyślam się, że zaraz będzie ten fotel ofoliowany. Sterylizacja fotela jeszcze. Pan teraz mi dezynfekuje, czyści ramię i będzie robił przymiarkę. I zobaczymy, czy mi się spodoba, czy tak zostanie, czy będziemy poprawiać. O, jeszcze golenie mam w cenie. Afitar po hiszpańsku się to nazywa, nowe dla mnie słówko, wcześniej go nie znałam, bo pytałam tu pana, także tak, można przynajmniej czegoś się jeszcze douczyć. Teraz jakiś krem albo żel pan mi kładzie i kalka ląduje na moim ramieniu. A jestem podekscytowana. Dawno nie robiłam tatuażu. W sumie pierwsze 2 to zrobiłam w Tajlandii, jak miałam problem z uszami i nie mogłam, napisałam się na kurs nurkowy i później nie mogłam nurkować. No i stwierdziłam, że coś muszę zrobić, to było święta, jeśli się nie mylę, to albo Wigilia, albo w pierwszy dzień świąt robiłam właśnie 2 tatuaże, które mam. Z panem tutaj obgadaliśmy, powiedział, że najpierw zrobiła zdjęcie, bo jak zobaczę to najpierw wyższe czy na filmie, to będzie to całkiem inaczej, bo skóra inaczej się układa. No i zobaczcie, nie wiem czy to widzicie, o tak, może wam pokażę? Nie wiem, tak. Także chyba zaczynamy działać. Podoba mi się, jest mały, pan polecał mi trochę większe, ale ja właśnie chcę takie minimalistyczne tatuaże. Tu pan mi teraz pokazał, że właśnie nowa igła, nieużywana, pokazał mi z 2 stron, że zamknięta, także jestem w dobrych rękach tutaj u pana. Pamiętacie tą panią z początku filmu? Znaczy z początku, ze środka. To ta pani dzisiaj postanowiła zrobić coś szalonego i wytatuować sobie żółwia. Jak idzie? Boli? To jak, boli w końcu, czy nie boli, Mari? Trochę boli. Trochę. Tutaj zbliżamy się powoli do końca. Raz, 2, 3. Piękny? Gracias. No nie obyło się bez łez. Pięknie zrobił. No nie spodziewałam się. Piękniutki, maluśki, ładny. Pięknie.
Ale jest piękny. Wow, nie. tomar un video. Omolode, omotitio, eleolade. Awoyo, omolode, omotitio, eleolade. Omolode, omotitio, eleolade. Yemaya, omolode, umbateteo, eleolade. Omolode, omotitio, eleolade. Awoyo, omolode, omotitio, eleolade. Omolode, omotitio, eleolade. Yemaya, omolode, umbateteo, eleolade. Omolode, omotitio, eleolade. Yemaya, oluba chikini, oluba chikini, my elewo.